Jeszcze dekadę temu japońska marka zwana Toyotą kojarzyła się większości kierowców z samochodami niezwykle niezawodnymi, trwałymi, ekonomicznymi, ale przy tym potwornie nudnymi i zachowawczymi stylistycznie. Wszystko zmieniło się diametralnie w momencie, gdy stery całego koncernu przejął pasjonat motosportu, który ogłosił słynne na całym świecie hasło o ostatecznym końcu nudnych aut. Pierwszym, najbardziej wyrazistym i szokującym owocem tej stylistycznej rewolucji była pierwsza generacja Toyoty CHR, która z miejsca podbiła europejskie salony sprzedaży. Druga, najnowsza generacja tego modelu idzie jeszcze kilka odważnych kroków dalej, udowadniając niedowiarkom, że ekologiczna, rozsądna hybryda może się wyróżniać na drodze i wzbudzać dobre emocje. Szukając kompaktowego crossovera, który nie będzie anonimowy na ulicy, a przy tym spełni Wasze oczekiwania co do właściwości jezdnych i napędu, to na CHR warto skierować swoje konsumenckie oko. A szukając najlepszych ofert, najlepiej swój wzrok skierować na naszą platformę findcar.pl, gdzie mamy już ponad 30 000 samochodów, z czego 4 000 to Toyoty, a wszystkie auta pochodzą wyłącznie od autoryzowanych dealerów i są dostępne, to ważne, od ręki. Nazwa handlowa CHR to skrót od angielskiego wrażenia Coupé High Rider, co w wolnym tłumaczeniu oznacza kompakt o podwyższonym zawieszeniu, który swoją dynamiczną sylwetką bezpośrednio nawiązuje do sportowego stylu coupé. Samochód ten od początku powstawał wyłącznie z myślą o wyrafinowanych gustach europejskich klientów, a cały proces projektowania awangardowego nadwozia powierzono prestiżowemu europejskiemu studiu projektowemu Toyoty, zlokalizowanemu na słonecznym, lazurowym wybrzeżu we Francji. Od strony technicznej nowa Toyota CHR bazuje na zmodernizowanej platformie podwoziowej TNGA-C. Charakteryzuje się ona wyższą sztywnością oraz wyjątkowo nisko położonym środkiem ciężkości, co osiągnięto m.in. poprzez strategiczne umieszczenie baterii układu hybrydowego nisko pod tylną kanapą. Przekłada się to wszystko bezpośrednio na zaskakująco pewne, stabilne prowadzenie. Niewielką Toyotę trudno zamknąć w ramach jednego segmentu. Jej rozmiary, czyli ponad 4,3 metra długości i 2,6 metra rozstawu osi, umiejscowiają ją wśród SUV-ów segmentu C, ale jej naturalnymi konkurentami są też samochody oczko niżej w hierarchii motoryzacji, czyli na przykład Nissan Juke, Kia Niro czy Volkswagen T-Roc. Podobnie jak u konkurentów prześwit nie powala na kolana, bo mówimy tu o nieco ponad 15 cm, ale pozwala na bezstresowe pokonywanie miejskich krawężników. Wygląd zewnętrzny drugiej generacji Toyoty CHR to kontynuacja tego, co Japończycy zapoczątkowali w pierwszej generacji, choć zastosowano kilka zabiegów stylistycznych, by bryła wydawała się jeszcze bardziej agresywna i nowoczesna. Pas przedni zyskał charakterystyczną dla najnowszych modeli japońskiej marki architekturę hammerhead, przypominającą kształtem głowę rekina młota, a smukłe reflektory wykonane w technologii Full LED zyskały drapieżny kształt ostrej litery C. Patrząc na Toyotę CHR z profilu, wzrok natychmiast przyciągają ostre linie, geometryczne rąby wytłoczone na drzwiach oraz typowe dla współczesnych aut automatycznie chowane klamki, które licują się z powierzchnią karoserii i abstrahując od ich użyteczności, nadają całości smukłości. Linia dachu opada gwałtownie ku tyłowi, a efekt ten potęgowany jest jeszcze bardziej w wersjach z unikalnym dwukolorowym malowanym nadwoziem Bitone, gdzie nie tylko dach, ale cała tylna część pojazdu wraz z błotnikami i słupkami wykończona jest w głębokiej, błyszczącej czerni. Tył samochodu wyróżnia się spektakularną poziomą blendą świetlną LED, która swoim kształtem wyraźnie akcentuje odcięcie nadwozia od tylnej szyby i optycznie nadaje mu szerokości. Wchodząc do wnętrza nowej Toyoty CHR możemy dostrzec, że mamy do czynienia z samochodem nowocześniejszym od poprzednika, w którym większy nacisk położono na jakość wykończenia, ale także widać, że projektowy punkt ciężkości został zwrócony ku zadowoleniu kierowcy. Deska rozdzielcza jest wyraźnie zwrócona ku kierującemu, a cały kokpit otula go, dając wyraźnie do zrozumienia, że CHR nie ma być jedynie kolejnym wózkiem sklepowym, ale autem, które może przynieść radość z jazdy. Przed oczami kierowcy znajduje się w pełni cyfrowy, konfigurowalny zestaw wskaźników Digital Cockpit o przekątnej ponad 12 cali. Za multimedia oraz łączność odpowiada najnowszy system Toyota Smart Connect z dużym ekranem dotykowym obsługującym bezprzewodową łączność Apple
Apple CarPlay i Android Auto. Sam system również jest dużym krokiem naprzód w porównaniu z poprzednią generacją auta. Wnętrze powstało w dużej mierze z materiałów pochodzących z recyklingu, w tym z butelek PET, ale na materiały wykończeniowe trudno narzekać. Warto wspomnieć, że Toyota pozostawiła w wnętrzu sporo, a jak na współczesne standardy bardzo dużo fizycznych przycisków, co niektórzy klienci na pewno docenią. Pojemność bagażnika w najbardziej optymalnej i popularnej odmianie 1.8 Hybrid wynosi przyzwoite 388 litrów. To pozwoli nam bez żadnego problemu spakować codzienne duże zakupy albo duże walizki na weekendowy spontaniczny wyjazd za miasto. Gama modelowa kompaktowego crossovera Toyoty została wyraźnie poszerzona w odniesieniu do poprzednika. CHR dostępny jest teraz w 3 wersjach. Jako klasyczna hybryda samoładująca HEV, hybryda typu PHEV oraz jako pełen elektryk. I ta wersja nazwana jest CHR z plusem. Klasyczną paletę hybrydową HEV otwiera odmiana z silnikiem 1.8 Hybrid o mocy 140 koni. Jeśli to dla kogoś za mało, to dostępna jest również mocniejsza odmiana Dynamic Force, wyposażona w jednostkę 2-litrową, wspomaganą silnikiem elektrycznym o większej mocy, a łącznie cały system ma 197 koni. Ten wariant dostępny jest również z napędem na 4 koła, co może być istotne dla niektórych zainteresowanych tym autem. Obie hybrydy zdają się być bardzo oszczędne. Ich spalanie wynosi poniżej 5 litrów na 100 km. Dalej w cenniku mamy hybrydę plug-in, która łączy 2-litrową jednostkę benzynową o mocy 151 koni z większym motorem elektrycznym, którego moc wynosi aż 163 konie. Razem daje nam to 223 konie, które pozwalają na sprint do setki w czasie 7,4 sekundy. Akumulator w wersji PHEV ma 13,6 kWh pojemności, co według producenta pozwala na przejechanie spokojnie ponad 60 km wyłącznie na energii elektrycznej. Moc ładowania w CHR-ze wersji plug-in wynosi 6,6 kW, więc do pełna naładujemy go w około 2,5 godziny. Toyota deklaruje, że przy regularnym ładowaniu akumulatora średnie spalanie odmiany PHEV to nieco ponad 2 litry na 100 km. W przypadku CHR-a z plusem, czyli w elektrycznej odmianie, mamy 3 warianty do wyboru. Najsłabszy 167 koni mechanicznych, jeden motor, bateria o pojemności niespełna 58 kWh. Środkowa opcja to już 223 konie, większy akumulator o pojemności 77 kWh. Najmocniejsza wersja to już 343 konie z 2 jednostek elektrycznych, a bateria ma tutaj 77 kWh pojemności i jest to jedyny wariant CHR-a Plus z napędem na 4 koła. Każdą wersję można ładować z mocą maksymalną 150 kW. Jak to wszystko kształtuje się cenowo? Wersje hybrydowe mają wspólny cennik. Otwiera go odmiana Comfort połączona ze 140-konnym układem hybrydowym. Taki CHR startuje od 140 900 zł. Za odmianę Style, która ma już nieco bogatsze wyposażenie, duży, ponad 12-calowy ekran multimedialny, światła w technologii Full LED, przyciemniane szyby, 18-calowe felgi, trzeba już zapłacić nieco więcej, bo dopłata wynosi 18 000 złotych. W tej samej cenie jest również odmiana specjalna Tour de Pologne, która wyróżnia się kilkoma okolicznościowymi dodatkami. Dalej w hierarchii mamy wersję Executive, czyli 19-calowe felgi, skórzaną tapicerkę i elektryczne fotele w standardzie. Takie auto wyceniono na 172 900 zł. 1000 więcej kosztuje odmiana GR Sport, która dokłada 20-calowe felgi i tapicerkę z ekologicznego zamszu, a także większy zakres pakietów, które możemy dobrać w konfiguratorze. Cennik mocniejszych wersji Dynamic Force, czyli z silnikiem 2.0, zaczyna się od poziomu Style, ale nie są one dostępne w odmianie Tour de Pologne, za to można je kupić w konfiguracji Tokyo Edition. Ta ostatnia oferuje w zasadzie wszystko, co można upchać w CHR-ze, a kosztuje 196 900 zł w odmianie z napędem na 2 koła i 10 000 więcej w wersji 4-napędowej. W stosunku do najsłabszej hybrydy za odmiany Dynamic Force trzeba dopłacić odpowiednio 9 lub 19 000. Cennik wersji PHEV zaczyna się od odmiany Comfort Plus, której nie można wybrać z żadnym innym napędem. Jest to nieco lepiej wyposażona wersja Comfort, a jej cena to 180 900 zł. Za wersję Style i Tour de Pologne trzeba dopłacić 6 000. Odmiany Executive i GR Sport kosztują odpowiednio 200 900 i 201 900 zł. Za CHR-a PHEV Tokyo Edition trzeba wyłożyć minimum 215
900 zł. I taki egzemplarz mamy też na naszej platformie. Stoi u dealera w Poznaniu, pochodzi z 2025 roku i wyceniony został na 182 900 zł, czyli ponad 30 000 mniej od ceny katalogowej. Co do cennika elektrycznego CHR-a Plus, to mamy do czynienia tylko z dwoma poziomami wyposażenia: Style i Executive. Ten pierwszy w standardzie ma 18-calowe felgi, podgrzewane fotele, 14-calowy ekran multimedialny czy kamerę cofania. Odmiana Executive to już inna liga. W wyposażeniu mamy m.in. 20-calowe felgi, elektryczny fotel kierowcy, kamery 360 stopni, a nawet podgrzewaną przednią szybę. Wersje z pojedynczym silnikiem elektrycznym dostępne są tylko w wersji Style i kosztują odpowiednio 165 900 i 187 900 zł. 343-konną wersję z napędem na 4 koła można mieć jedynie w wariancie Executive i jej cena to minimum 215 900 zł. A teraz zobaczmy, jakie oferty Toyoty CHR czekają na Was na naszym portalu findcar.pl. Przygotowaliśmy kilka ciekawych egzemplarzy. Na pierwszy ogień idzie egzemplarz używany. Salon Toyoty w Białej Podlaskiej ma na sprzedaż odmianę Comfort ze 140-konnym napędem hybrydowym. Ten konkretny samochód przejechał do tej pory trochę ponad 74 000 km, co dla hybrydy nie jest absolutnie żadnym problemem, w zasadzie dopiero została dotarta. Auto zostało wycenione przez dealera na 102 900 zł. Ale jeżeli ten egzemplarz wydaje Wam się zbyt skromny, to tutaj mamy coś innego, znacznie bogatszego, bo wersję Style, która już na pierwszy rzut oka wygląda lepiej. Dealer z Poznania po przejechaniu 41 000 km wycenił ten egzemplarz na równych 120 000 zł. Jeśli ktoś chce oszczędzić, a nie jest nakręcony na nowy egzemplarz, to tutaj jest coś dla niego. To jeszcze na chwilę pozostańmy przy egzemplarzach, które mają niewielkie przebiegi i są używane, bo one pozwalają Wam dużo zaoszczędzić. Toyota Ukleja z Poznania oferuje takiego CHR-a w wersji PHEV i to w bogatej, atrakcyjnej wersji GR Sport. Za takie nowe auto trzeba byłoby wyłożyć ponad 200 000 zł, tymczasem tutaj dealer wystawia je za 144 900 zł. A teraz egzemplarze nowe. Na początek najtańsza Toyota CHR, jaką znajdziecie na naszym portalu. To 140-konna hybryda w wersji Comfort w nietypowym lakierze Dark Teal. Wyceniona została na 126 300 zł, czyli ponad 14 000 mniej niż mówi oficjalna cena katalogowa. Tu mamy podobny egzemplarz, również od Toyoty Mikołajczak w Poznaniu, ale ma bogatsze wyposażenie, bo to nie wersja Comfort, tylko Style, z tym samym oczywiście silnikiem. Wyceniona została na 151 900 zł, a to 7 000 mniej od ceny katalogowej. A teraz dochodzimy do tego, co określamy mianem odmiany optymalnej. Mamy tutaj mocniejszą hybrydę 2.0 Dynamic Force, napęd na 4 koła i konfigurację Style. Ten egzemplarz dostępny jest u dealera w podwarszawskim Izabelinie i wyceniono go na 164 700 zł, a to 13 000 zł mniej od tego, co mówi oficjalny cennik. W tym miejscu należy wyróżnić odmiany napędowe, które nie były dostępne w pierwszej generacji CHR-a. Zacznijmy od hybrydy plug-in. Dealer Toyoty w Lesznie ma takie auto w efektownej odmianie GR Sport. To auto zostało wycenione na 181 900 zł, czyli 20 000 mniej niż mówi katalog. A teraz przejdźmy do wersji elektrycznej, bo tutaj mamy topową odmianę 343-konną z bogatym wyposażeniem. Według cennika powinna ona kosztować 215 900 zł, ale dealer Toyota Karolina z Bielska-Białej wycenił to auto na 8 000 zł mniej. Toyota CHR drugiej generacji jest dowodem na to, że sprawdza się powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego, bo Japończycy ulepszyli w tym aucie to, co kulało w poprzednim wcieleniu i otrzymaliśmy w ten sposób samochód, który jest po prostu atrakcyjny, przyjemny w jeździe i oszczędny. Nie jest to może najtańsza opcja na rynku kompaktowych crossoverów, ale po pierwsze, w tym przypadku nie dostajemy kolejnego generycznie wyglądającego auta, tylko samochód jedyny w swoim rodzaju, jeżeli chodzi o design. Po drugie, mamy tutaj po prostu sprawdzoną technologię hybrydową, którą Toyota udoskonala od ponad 30 lat. A jeżeli cena wydaje Wam się zbyt wysoka, to zawsze możecie wejść na naszą platformę findcar.pl i poszukać najkorzystniejszej dla siebie oferty. Mamy tam ponad 30 000 samochodów, wszystkie tylko od autoryzowanych dealerów i dostępne od ręki. Więc wchodźcie na findcar.pl, klikajcie, szukajcie, sprawdzajcie i jedźcie.